Dwa odkrycia i dwie wielkie sensacje. Planeta podobna do Ziemi na orbicie Proximy Centauri i aż 7 takich planet w układzie TRAPPIST-1. W obu zaś przypadkach możliwość istnienia życia. W tym programie pokażemy, co łączy oba te odkrycia i spróbujemy ustalić, czy faktycznie znajdziemy tam życie. Zapraszamy na Astronarium. Aż trudno powiedzieć, co bardziej fascynujące. Planeta wokół gwiazdy najbliższej naszemu Słońcu, czy układ złożony z aż 7 planet podobnych do Ziemi. Odkrycia Proximy B i planet wokół gwiazdy TRAPPIST-1 to były wielkie astronomiczne sensacje. Pokazały bowiem, że planety takie jak nasza mogą być bardzo powszechne, a przy tym znajdować się naprawdę blisko, przynajmniej jak na kosmiczną skalę. Czy zatem warto rezerwować już bilety na kosmiczną podróż do tych nowych światów? Problem w tym, że oba te systemy nie do końca przypominają Układ Słoneczny. Proxima Centauri i TRAPPIST-1 to czerwone karły. Gwiazdy setki, jeśli nie tysiące razy słabsze od Słońca. Rozmiarami bardziej przypominają naszego Jowisza. Planety są wokół nich upakowane na bardzo ciasnych orbitach. Rok trwa tam kilkanaście dni. Czy zatem faktycznie mogą być one podobne do Ziemi? Cóż, zanim kupicie miejscówki na lot w tamtą stronę, warto obejrzeć ten program. Teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile. To właśnie ta aparatura pokazała, że planety pozasłoneczne mogą być bliżej niż ktokolwiek się spodziewał. W sierpniu 2016 roku ujawniono dowody na istnienie Proximy B, planety krążącej wokół najbliższej sąsiadki naszego Słońca, gwiazdy Proxima Centauri. Proxima Centauri to niewielki czerwony karzeł. Znajduje się zaledwie nieco ponad 4 lata świetlne od Ziemi. Proxima B okrąża tę gwiazdę po niezwykle ciasnej orbicie, 20 razy mniejszej niż orbita Ziemi. Mimo to okazuje się, że planeta może być bardzo podobna do naszej własnej. Przede wszystkim zaś znajduje się w tak zwanej ekosferze. Mogą tam zatem panować warunki do istnienia życia. Co jeszcze wiemy na temat Proximy B i jak udało się to ustalić? Wyjaśni doktor habilitowany Marcin Kiraga. Ten astronom z Uniwersytetu Warszawskiego brał udział w analizie danych dotyczących Proximy B. Jego zadaniem było sprawdzenie, czy wyniki obserwacji może tłumaczyć coś innego niż obecność planety. Poszukiwanie planet, powiedzmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu, wydawało się takim bardzo trudnym zadaniem. Obecnie doszło do takiego już upowszechnienia wszelkich, te wszystkie metody, które stosujemy, przyniosły już w bardzo wielu wypadkach odkrycia, powiedzmy kilka tysięcy obecnie już znanych planet pozasłonecznych. Tym niemniej ciągle takie planety, których rozmiary są wielkie i masa zbliżona do masy Ziemi, są trudne do odkrycia. Nawet jeżeli znajdują się tak bardzo blisko? To nawet nie ma znaczenia w tym wypadku, dlatego że metodą, którą posłużono się przy odkryciu właśnie Proximy Centauri B, to jest metoda oparta na obserwacjach spektroskopowych i pomiarach prędkości radialnej gwiazdy macierzystej. I obecność planety jest zdradzana przez niewielkie zmiany prędkości radialnej tej gwiazdy. W przypadku Proximy ta amplituda zmian prędkości radialnych jest 1,3 metra na sekundę, prawda? Czyli
to jest prędkość marszu człowieka. Mówimy tutaj po prostu o drobnych ruchach gwiazdy pod wpływem planety i jej grawitacji. Tak, która obiega właśnie gwiazdę. Tak dokładne pomiary do niedawna w ogóle nie były możliwe. Zmieniły to spektrografy, takie jak znajdujące się w obserwatorium La Silla, HARPS i zainstalowany w teleskopach w Paranal, JUVES. Osiągają one dokładność rzędu 1 metra na sekundę. To oznacza, że są w stanie zmierzyć nawet minimalny ruch gwiazdy, na przykład wywołany przez niewielką planetę. Te obserwacje wykonane spektroskopem HARPS potwierdziły istnienie tej planety, która ma okres orbitalny 11,2 doby. Czyli rok na tej planecie trwa nieco ponad 11 dni, tak możemy to jest. przetłumaczyć. Tak, tak. Prawdopodobnie doba też. To jest taka konfiguracja najbardziej prawdopodobna, że ze względu na niewielką odległość pomiędzy planetą a gwiazdą, wynoszącą 1/20 odległości Ziemi od Słońca, że nastąpi synchronizacja okresu orbitalnego i okresu rotacji planety. Jak to możliwe, że w takim przypadku mówimy jednak o jakimkolwiek podobieństwie do Ziemi? Aby to zrozumieć, trzeba się przyjrzeć bliżej nie tylko Proximie B, ale i gwieździe, wokół której krąży. Proxima należy do takich bardzo niewielkich, chłodnych gwiazd. Jej masa jest mniej więcej 8 razy mniejsza niż masa Słońca. Jasność, co jest szczególnie istotne dla warunków panujących na planecie, jest 600 razy mniejsza niż jasność Słońca. Ta planeta, krążąc nawet 20 razy bliżej od Słońca niż Ziemia, otrzymuje strumień energii z macierzystej gwiazdy, mniej więcej 60% tego, co otrzymuje Ziemia od Słońca. Także warunki nie należą do bardzo, tak, powiedzmy, oświetlenie nie należy do jakoś bardzo złych, powiedzmy sobie. Natomiast jakimś takim czynnikiem, który byłby może mniej korzystny, jest aktywność rentgenowska, aktywność magnetyczna generalnie Proximy. Wszelkie zjawiska wysokoenergetyczne, takie jak rozbłyski, jakieś prawdopodobne koronalne wyrzuty masy, oczywiście by na tą planetę miały setki razy większy wpływ niż Słońce na Ziemię. Odkrycie planety tak blisko Układu Słonecznego rozbudziło marzenia o wysłaniu sondy, a być może nawet podróży do Proximy B. Zaledwie kilka miesięcy później świat obiegła jednak kolejna, nie mniejsza sensacja. W lutym 2017 roku NASA i Europejskie Obserwatorium Południowe ogłosiły odkrycie układu tak bogatego w planety typu ziemskiego, jak jeszcze żaden przedtem. Wokół gwiazdy TRAPPIST-1, czerwonego karła podobnego do Proximy Centauri, udało się znaleźć aż 7 planet. Wszystkie rozmiarami są podobne do Ziemi lub nieco tylko mniejsze. Co więcej, większość z nich może się znajdować w sprzyjającej powstawaniu życia ekosferze. O układzie TRAPPIST-1 opowie dr Gracjan Maciejewski, naukowiec z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Sam też zajmuje się poszukiwaniem pozasłonecznych systemów planetarnych. Wykorzystuje tę samą metodę, jaka posłużyła do odkrycia planet wokół gwiazdy TRAPPIST-1. Na czym polega trudność, kiedy mówimy o poszukiwaniu takiego układu, który ma aż 7 planet? Wszystkie te planety są planetami tranzytującymi. To znaczy się, że co jakiś czas obserwujemy delikatny spadek blasku gwiazdy. No i pojawia się pytanie, że jeżeli mamy jedną planetę tranzytującą w układzie, to jesteśmy w stanie bardzo łatwo przypisać tejże planecie kolejne zjawiska tranzytu. Jeżeli mamy więcej planet, potrzebujemy naprawdę dużo obserwacji i dużo cierpliwości, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie są rzeczywiste okresy orbitalnych planet, bo co chwilę obserwujemy zjawisko tranzytu, a tymczasem nie do końca jesteśmy w stanie określić, jaka to planeta, która to z planet to zjawisko
produkuje. Zdarza się, że 2 lub 3 planety tranzytują w tym samym czasie lub mniej więcej w tym samym czasie, co powoduje, że samo zjawisko tranzytu, sama morfologia zmian blasku gwiazdy ma skomplikowany charakter i należy wykonać dużo obserwacji, aby móc tę zagadkę rozwiązać. Tak jest zresztą w przypadku układu TRAPPIST-1. Dokładnie tak, dlatego astronomowie na początku odkryli zaledwie 3 planety, dla 2 byli w stanie wyznaczyć okresy orbitalne, to znaczy przypisać kolejne zjawiska tranzytów poszczególnym planetom, dla 3 nie. Potrzeba było więcej obserwacji, żeby uściślić wyznaczenia okresu orbitalnego 3 planety, no i odkryć 4 kolejne. W jaki sposób zatem można z tego czasem natłoku danych, natłoku różnych spadków jasności tranzytów wyciągnąć to, co tak naprawdę się dzieje? Jakie planety tak naprawdę okrążają tę gwiazdę? To jest bardzo ciekawe pytanie. Otóż planety oddziaływują ze sobą grawitacyjnie. Przez to nieco zaburzają swój ruch orbitalny i kolejne zjawiska tranzytów dla danej planety następują troszeczkę wcześniej albo później. Dla niektórych planet z układu TRAPPIST-1 te różnice w chronometrażu, w momentach, kiedy to obserwujemy zjawisko tranzytu, sięgają kilkudziesięciu minut. A jak w zasadzie wygląda ten układ? No bo nie przypomina on tego, co znamy przecież z Układu Słonecznego. Architektura tego układu jest zadziwiająca, aczkolwiek nie jest dla nas zaskakująca, bazując na odkryciach dokonanych teleskopem kosmicznym Keplera. Układ ten jest niezwykle mały w porównaniu z Układem Słonecznym, jeśli chodzi o rozmiary liniowe. Cały ten dramat rozgrywa się niezwykle blisko gwiazdy. Sama gwiazda jest mała, a orbity są tak gęsto upakowane, że tak naprawdę cały ten układ składający się, jak dziś wiemy, z 7 planet spokojnie zamknąć można w orbicie Merkurego. Dużo się mówi o tym, że to jest 7 planet podobnych do Ziemi, no ale właśnie na ile one rzeczywiście mogą być podobne do naszej własnej planety? W jakim aspekcie? To chodzi tylko o masę, czy o coś jeszcze? Niewątpliwie ogromnym sukcesem było określenie rozmiarów liniowych tych ciał. Potem, dzięki dalszym obserwacjom, astronomowie wyznaczyli czy oszacowali masy tych planet. Okazało się, że te masy są z tego przedziału, powiedzmy, od masy, od połowy masy Ziemi do nieco więcej niż 1,4 masy Ziemi. Tak więc jeżeli popatrzymy na rozmiary, popatrzymy na masy, wyznaczymy średnie gęstości tych globów, okazuje się, że one, te wartości tych gęstości średnich są niezwykle podobne do wartości ziemskich. Układ TRAPPIST-1 ma jeszcze jedną ciekawą cechę. Wszystkie 7 planet porusza się w zadziwiająco uporządkowany sposób. Astronomowie mówią tu o tzw. rezonansie orbitalnym. Jak tłumaczy dr Cezary Migaszewski, gdyby nie to zjawisko, tak ciasny system w ogóle nie mógłby istnieć. Polega to na współmierności pomiędzy okresami orbitalnymi tych planet. I tak 2 pierwsze planety są blisko rezonansu albo w rezonansie, 8:5, czyli... Te 2 pierwsze planety. Te 2 pierwsze, tak. Czyli na 8 obiegów pierwszej planety przypada 5 obiegów drugiej. Kolejne 2 planety są w rezonansie albo blisko rezonansu 5:3, czyli tutaj 5 obiegów drugiej planety to 3 obiegi trzeciej. Kolejne 2 pary są w rezonansach 3:2, potem jest 5 z 6 w rezonansie 4:3, a w przypadku 6 z 7 jeszcze to do końca nie jest, nie możemy powiedzieć, ponieważ ostatnia planeta nie ma dobrze określonej orbity. Wydaje się, że to bardzo skomplikowany system zależności pomiędzy poszczególnymi planetami. Tak, i rzeczywiście, żeby taki system powstał w sposób przypadkowy, to raczej jest mało prawdopodobne. Skąd zatem się bierze taki układ, taki rezonans orbitalny tych planet? Powszechnie przyjmuje się, że
Planety takie powstają dalej od swojej gwiazdy, dalej niż są obecnie, a obecnie są w odległościach od 1/100 jednostki do kilkusetnych jednostki astronomicznej. Planety powstają dalej w dysku protoplanetarnym, na bardziej rozległych orbitach i na skutek oddziaływania z dyskiem planety migrują do wewnątrz. Kiedy następuje taka migracja planet? Wtedy, na wczesnym etapie ewolucji układu, wtedy kiedy jeszcze istnieje dysk protoplanetarny, to wtedy planety mogą, mówiąc kolokwialnie, złapać się w rezonans. A gdzie możemy znaleźć przykłady takiego rezonansu orbitalnego? W naszym Układzie Słonecznym możemy znaleźć taki przykład w układzie księżyców Jowisza, księżyców galileuszowych, które są w rezonansie, tak zwanym rezonansie Laplace'a. Każda para jest w rezonansie 2:1. To zresztą jest ciekawy przykład, bo paradoksalnie skala odległości jest podobna jak w przypadku układu TRAPPIST-1. Jest podobna. Układ TRAPPIST-1 jest odrobinę bardziej rozległy. Jakie to ma znaczenie dla funkcjonowania tego układu i tych planet? Czy możliwe byłoby w ogóle istnienie takiego zwartego, wąskiego układu, gdyby nie właśnie takie zależności? Gdybyśmy nie mieli rezonansów w tym układzie, co jeszcze, jak podkreślam, nie zostało udowodnione, ale jest tak, że jeśli by rezonansu nie było, a okresy byłyby bardzo bliskie wartościom, stosunki okresu bliskie wartościom rezonansowym, to układ byłby po prostu niestabilny. To, co stabilizuje układ, to jest właśnie ten rezonans, właściwie tutaj cały łańcuch rezonansu. Czyli co stałoby się z takim układem planet? Z takim układem któraś z planet mogłaby zostać wyrzucona, mogłaby spaść na gwiazdę. Ogólnie taki układ, tak zwarty, z taką liczbą planet, jest bardzo chaotyczny. I jedyną możliwością, żeby znaleźć stabilne konfiguracje, i tak przyjmujemy, że to takie są te rzeczywiste, to jest właśnie rezonans, który chroni układ przed destabilizacją. Planety w układzie TRAPPIST-1 krążą po swoich orbitach z precyzją przypominającą szwajcarski zegarek. Dzięki temu układ może stabilnie istnieć przez setki milionów lat. To zaś daje wystarczająco dużo czasu, aby mogło dojść do zjawiska, którego poszukujemy we wszechświecie najbardziej – do rozwoju życia. Czy na powierzchni Proximy b lub w układzie TRAPPIST-1 faktycznie możemy znaleźć życie w takiej formie, w jakiej znamy je na Ziemi? W odpowiedzi na to pytanie spróbuje nam pomóc dr Elżbieta Kuligowska z krakowskiego obserwatorium w Forcie Skała. Oba układy, o których mówimy, czyli i TRAPPIST-1 i Proxima b, okrążają wprawdzie gwiazdy dużo słabsze od naszego Słońca, o innej temperaturze, troszeczkę mniejsze, czyli tak zwane czerwone karły. Problem polega jednak na tym, a w zasadzie nie problem, tylko zaleta tej całej sytuacji, że planety, o których z kolei mówimy, krążą dużo bliżej tych swoich gwiazd macierzystych. Słońce jest, prawda, jaśniejsze, daje więcej energii, ale nasza Ziemia krąży dalej od tej gwiazdy. Natomiast tam mamy sytuację, gwiazdy są bliżej planet, natomiast otrzymują tyle samo energii. Są to porównywalne wartości. Czyli ta tak zwana ekosfera w przypadku tych czerwonych karłów jest po prostu znacznie bliżej, tam gdzie znajdują się te odkryte planety. Dokładnie tak. Ekosfera, inaczej też zwana strefą zamieszkiwalną, znajduje się po prostu odpowiednio bliżej. Dla każdej gwiazdy trzeba ją osobno wyznaczać, biorąc pod uwagę właśnie jej moc, typ widmowy, odległość. I w tym przypadku ona właśnie jest bliżej, tam gdzie są te planety. No dobrze, ale jakie warunki w takim razie mogłyby panować na powierzchni tych planet okrążających czerwone karły? Może tam być temperatura rzędu powiedzmy 0 stopni Celsjusza lub trochę więcej, czyli coś tak mniej więcej jak na Ziemi, bo musimy wiedzieć, że na Ziemi te temperatury średnie są też bardzo różne. I mówimy tu o temperaturach nawet od minus blisko 90 stopni Celsjusza i mówimy też o maksimum, które wynosi blisko 60 stopni Celsjusza. Więc temperatura średnia na Ziemi to jest kilkanaście, prawda, stopni Celsjusza, natomiast są bardzo duże ekstrema i takie same sytuacje mogą panować na tamtych planetach. Znaczy fakt, że te planety są położone tak blisko i to właśnie takich gwiazd może też powodować jakieś zagrożenia, coś co sprawiłoby, że życie nie mogłoby tam powstać, pomimo tego, że może tam być woda w stanie ciekłym.
Tak, tutaj osoby bardzo cieszące się z tego odkrycia muszę troszeczkę zmartwić, ponieważ według najnowszych badań, które opublikowano w tym roku już, naukowcy używający teleskopu Hubble'a doszli do wniosku po wnikliwych obserwacjach gwiazdy TRAPPIST-1, gwiazdy macierzystej tego układu oczywiście, że tam jest coś takiego jak nadwyżka promieniowania w wysokich energiach, czyli w promieniach X i gamma, nad promieniowaniem ultrafioletowym, co jest z jednej strony typowe dla gwiazd młodych. Z tego by wynikało, że to jest młoda gwiazda, młodsza niż dawniej sądzono wedle wcześniejszych oszacowań i badań. Natomiast wynika też z tego coś bardzo groźnego dla życia na tych planetach ewentualnie, lub też pod względem osiedlenia się ludzi na tych planetach, ponieważ tam może nie być atmosfer, a to dlatego, że silne cząsteczki płynące z tych gwiazd, konkretnie z tej gwiazdy TRAPPIST-1 i podobnych gwiazd tego typu, mogły całkowicie zdmuchnąć atmosfery tych planet. Jest to obecnie bardzo prawdopodobna teoria. Poza tym powiedzmy sobie jasno, nie mamy też żadnej wiedzy na temat tego, czy te planety w ogóle mają atmosferę. Właśnie. Dopóki nie zaobserwujemy tych atmosfer bezpośrednio, tak naprawdę nie będziemy wiedzieć. Czego nam potrzeba, żeby ustalić ostatecznie, czy odkryte planety tak podobne do Ziemi, jeżeli chodzi o rozmiary czy położenie w ekosferze, faktycznie są zdatne do podtrzymania życia i kiedy ewentualnie będziemy to w stanie zrobić? Trzeba nam przede wszystkim większych teleskopów. Ważne jest to, żebyśmy mogli zobrazować bezpośrednio planety, bo my te planety wykrywamy metodami zwykle, najczęściej, prawie zawsze właściwie, pośrednimi. A potrzebujemy czegoś takiego, co nam pozwoli zobaczyć tarczę planety. Potem potrzebujemy urządzenia, które pozwoli na tyle rozdzielić światło, które od niej dobiega, żeby poznać dokładnie skład jej atmosfery, właśnie chemiczny, żeby zobaczyć, czy ona się nadaje do podtrzymania życia, czy tam może być tlen, czy to jest atmosfera, która jest podobna do ziemskiej. Teleskopy, które mają umożliwić takie badania, już teraz są budowane. Największy z nich ma stanąć na pustyni Atacama w Chile. Zaprojektowany przez ESO ekstremalnie wielki teleskop, bo taką ma nosić nazwę, pozwoli spojrzeć na pozasłoneczne planety przy pomocy zwierciadła o zapierającej dech w piersiach średnicy blisko 40 metrów. Polska od kilku lat jest członkiem ESO i dzięki pieniądzom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczy w tej budowie. Nowy, gigantyczny teleskop umożliwi bezpośrednie obserwacje pozasłonecznych planet i przyniesie odpowiedź na pytanie o to, czy faktycznie są one tak podobne do Ziemi, jak może się to dziś wydawać. Kiedy astronomowie spojrzą na planety wokół czerwonych karłów przez teleskopy nowej generacji, dowiemy się więcej o warunkach panujących na ich powierzchni. Być może wtedy przekonamy się, czy warto marzyć o podróży w kierunku Proximy B czy układu TRAPPIST-1. Póki co pozostaje pomarzyć i zakończyć ten odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w internecie i oczywiście w kolejnym Astronarium.